Hej, z tej strony Arch. Zapewne czekaliście, by posłuchać nowej sesji 4. Juszaszanu. Ja też chciałem. Niestety okazało się, że księgi z zapiskami na ten temat zostały zgubione. Za co najmocniej przepraszamy. Natomiast opowiem wam skrót tego wszystkiego, co się wydarzyło. Nasi bohaterowie po swojej porannej rutynie zdecydowali się szukać Tofika, psa pani Elenory Dusk. Zatem udali się, jak myśleli, w stronę bagien. Natomiast troszeczkę ich wewnętrzny kompas szwankował. Przez co dostali się prawie że pod granicę z Airolanem. To wtedy Nell zauważyła w niektórych miejscach łuczników na drzewach. Zdecydowali się nie iść w tamtą stronę, jak możecie się domyślać. Więc szli znacznie głębiej. Już w innym kierunku, trzymając się skał, które, jak Nell im powiedziała, potrafią być zamieszkałe przez mroczne elfy. To też niebezpieczeństwo mogło się tutaj pojawić na każdym kroku. I też się pojawiło. Ponieważ przedzierając się później zamiast polan przez bagna, Lloyd oraz Ukharu oddzielili się lekko od Nell i Ruvena, przez co niespodziewanie nasz rycerz i kleryk zostali zaatakowani przez nieznaną dla nich istotę. Tą istotą okazał się troglodyta, człekokształtna istota z błoniastą, szaro-zieloną skórą, okrągłymi głowami bez oczu, wyposażonymi w prymitywne oszczepy. Podczas tego 4 takich zaatakowało Ukharu, cały czas mierząc zawsze w niego, do tego stopnia, że Ukharu był bliski własnej śmierci. To był duży błąd, który popełnili. Na szczęście szybko Nell i Ruven biegli w ich stronę, żeby im pomóc. Lloyd był na tyle wypoczęty, by pomóc Ukharu uleczyć go z tych wszystkich ran. Oczywiście spowolniło ich to, ale w którymś momencie w końcu znaleźli psa. Tofik okazał się siedzieć w zaroślach niedaleko obozowiska Czarnego Kła, organizacji przestępczej działającej w Ashanie. Możliwe, że wśród nich były też mroczne elfy, jednakże nie mieli na tyle możliwości, by to wszystko dopatrzeć. A Tofik, pies Bernardyn, okazał się druidem, właściwie szpiegiem, wysłanym prawdopodobnie przez sam Airolan, by szpiegował okolice właśnie tutaj, czyli niedaleko Myrgatal, przełęczy, która zostawała wykorzystywana do przemytu, handlu. Tofik tak naprawdę nazywał się Tarantiel Madra. Przedstawił się jako pajęczy tropiciel poranku dla tych, którzy znali elficki. Okazało się, że Tofik, a raczej Tarantiel, badał wszystko, co się działo w Eridan's Crossing przez bycie niedaleko Elenory, która nie zauważyła, że tak naprawdę był druidem zamienionym w zwierzę. Tarantiel przeszedł przez pole antymagiczne w banku Shantiri. Jak pamiętacie zapewne, magii nie wolno używać w tamtych miejscach, przez co nastąpił ten koszmar i Tarantiel nie mógł się odmienić z psa. Jedynym pomysłem Tarantiela na zdjęcie tego czaru było znalezienie innego, doświadczonego druida, który byłby w stanie to zdjąć. Wybór padł na ciocię Brigitte Stajennej, która mieszkała w Airolanie. Listy zatem zostały wysłane. Miała się pojawić jak najszybciej. Nasi bohaterowie spędzali później dosyć miło czas dyskutując. Szczególnie Lloyd i Nell wdali się w dyskusje na temat filozoficzne. Rozmawiali na temat sensu życia, śmierci i wiary, ich celów. W międzyczasie Ruven miał odegrać rolę Shaladina. Z jego stron, z jego wysp, Wyslota, dosyć legendarnego, a Ukharu Cyklopa.
Także robili wszystko, byleby tylko nie trafić na Eleanorę, która zadawałaby im na pewno niewygodne pytania. Później dostali informację, by kierować się w stronę granicy z Airolanem, by spotkać się z ciocią Brigitte. I na tym zakończyła się 4. sesja Ashanu. To tyle w pigułce. Zapraszam na nadchodzące sesje i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.